Jak twierdził jeden z więźniów, w Auschwitz w porównaniu z tym, co działo się w Gross-Rosen, było jak w sanatorium. To kamienne piekło, w którym więźniów zmuszano do katorżniczej pracy, odbierało jakąkolwiek nadzieję na przeżycie. Nic więc dziwnego, że osadzeni szukali choćby namiastki normalności. Niejednokrotnie okazywał się nią sport, za który więźniowie płacili najwyższą cenę. Futbol, czy w ogóle sport w obozach pracy i obozach koncentracyjnych to zagadnienie szalenie rozległe, mimo ekstremalnie trudnych warunków do jego uprawiania i swoistego kuriozum, które towarzyszyło tej skądinąd normalnej czynności w absolutnie nienormalnym świecie. Mimo wszystko była to aktywność bardzo pożądana, a do najpopularniejszych dyscyplin należały oczywiście te, które były łatwe w zorganizowaniu, takie jak boks czy piłka nożna. Oczywiście godne podziwu pozostaje to, że mimo trudów obozowej pracy i absolutnego wycieńczenia organizmu, więźniowie znajdowali w sobie resztki sił na to, aby oddać się sportowej pasji. Chciałoby się oczywiście zapytać, dla kogo tego typu rozrywka była ważniejsza? Udręczonych więźniów czy znudzonych ciągłą przemocą Niemców? Ciężko na to pytanie odpowiedzieć. Tak czy inaczej, wydarzenia sportowe cieszyły się w obozach rosnącą popularnością po obu stronach. W Gross-Rosen, obozie założonym w 1940 roku, który przez kolejne lata przeżywał oszałamiający wręcz rozwój, który spowodował otwarcie kilkudziesięciu filii tego obozu na terenie Dolnego Śląska, oficjalne rozgrywki sportowe zaczęły się dość późno, bowiem dopiero w 1943 roku. Wtedy to bowiem, dokładnie 10 kwietnia, na łamach gazetki ściennej pod tytułem Das Gross-Rosener Sport Eko ogłoszono pierwszy nabór do drużyn. Początkowo zespoły powstawały w oparciu o skład komand roboczych, takich jak kamieniarze czy budowlańcy, i były zróżnicowane pod względem narodowościowym. Mecze rozgrywano w niedzielne popołudnia na placu apelowym. Więźniowie potajemnie przygotowywali sobie specjalne obuwie oraz stroje, których kolorystyka nawiązywała do kategorii obozowej. Po pewnym czasie władze obozu nie wykluczono, że w celu zaostrzenia rywalizacji wyraziły zgodę na utworzenie drużyn narodowych, w wyniku których wykształtowały się reprezentacje Polaków, Czechów, Rosjan i Niemców. Wiosną 1944 roku rozgrywki w Gross-Rosen osiągnęły punkt kulminacyjny. Znajdowało się tam bowiem kilkanaście drużyn, które zrzeszały ponad 100 zawodników. Zainteresowanie piłkarskimi zawodami było w obozie ogromne i każdy, kto tylko miał możliwość, przybywał w okolice placu apelowego, by przyjrzeć się sportowym konfrontacjom. Największą ekscytację, największe emocje bez wątpienia wzbudził mecz finałowy z lata 1944 roku. Wtedy bowiem podczas tego spotkania zmierzyć ze sobą miała się drużyna polska z drużyną niemiecką. O fenomenie tego spotkania dobitnie świadczy relacja Stanisława Rajskiego. Od wielu tygodni cały obóz żył jedną sprawą – zapowiedzianym meczem piłkarskim Niemcy kontra Polska. Wszystkie nieszczęścia naszego codziennego życia zeszły na plan dalszy. Warto przy okazji zauważyć, że przygotowanie obu drużyn diametralnie się od siebie różniło. Polska drużyna mogła trenować tylko raz w tygodniu, po południu, po pracy, w związku z czym ciężko mówić tak naprawdę o regularnych treningach. Gdy nadszedł długo wyczekiwany finał, w obozie można było wyczuć ogromne podniecenie. Gross-Rosen było miejscem, w którym bestialstwo Niemców nie znało granic. Wreszcie doszło do sytuacji, w której w sposób dosłowny można było się odegrać. Jednakże nic nie wskazywało na to, aby drużyna złożona z polskich więźniów była w stanie godnie podjąć niemieckiego przeciwnika. Co istotne, dożywionego przeciwnika, który regularnie grywał w piłkę nożną, podczas gdy polscy więźniowie na śmiesznie niskich racjach żywnościowych podejmowali katorżniczą wręcz pracę. Było jednak coś, co dodawało sił. Z wynikiem spotkania wiązano wręcz przepowiednie, a niektórzy mówili wprost: jeśli wygracie z Niemcami, to będzie znak, że przeżyjemy obóz. Przegracie, koniec z nami. Presja była więc niemała, lecz nie osłabiła polskich zawodników, wręcz przeciwnie, dała im psychiczny oręż do konfrontacji z niemieckim zespołem. Warto również zauważyć, że samemu spotkaniu towarzyszyła taka atmosfera, jak gdyby mecz rozgrywał się poza drutami obozowymi. Była nawet szatnia, której funkcję pełnił blok 5. Więźniowie, aby zachować pozory normalności, sami uszyli sobie specjalne stroje.
Po przebraniu udano się na plac apelowy. Na potrzeby spotkania wysypano go drobnym żwirem granitowym, co niestety powodowało, że każdy upadek wiązał się z dotkliwymi kontuzjami rąk, nóg czy całego, najczęściej wycieńczonego codzienną pracą ciała. Aby zachować pozory, a samym rozgrywkom nadać walor profesjonalnych rozgrywek piłkarskich, zwycięska drużyna miała zostać nagrodzona i to specjalnym, wytoczonym na tokarce pucharem, który dodatkowo został otoczony cienką blaszką i sam w sobie był podobno bardzo solidną robotą. Puchar był gotowy i czekał na zwycięzcę meczu, na który przyszła cała SS-mańska załoga obozu Grossrosen. Niemcy zasiedli przy bocznej linii boiska, od strony głównej ulicy obozowej. Na ich czele stał sam Lagerführer SS, Hauptsturmführer Ernstberger, który podobno sam był całkiem niezłym piłkarzem, więc żywo interesowało go sportowe wydarzenie. Na chwilę przed pierwszym gwizdkiem, gdy obie drużyny były już gotowe, kapitan polskiego zespołu, Zdzisław nomen omen Lewandowski, podarował przedstawicielowi niemieckiej drużyny ten właśnie przemycony do obozu puchar, co podobno wywołało na trybunach niemały zachwyt i wrzawę. Przebieg meczu był bardzo emocjonujący, a poziom o dziwo wyrównany. Zarówno z punktu widzenia chęci wygranej, ale również techniki, bowiem jak się szybko okazało, członkowie polskiej drużyny mieli spore pojęcie o założeniach taktycznych, które wynieśli jeszcze z okresu przedwojennego, grając w prawdziwych klubach. Niemcy grali bardzo ostro, nie stronili od fauli, które w połączeniu ze żwirowaną murawą groziły bardzo poważnymi kontuzjami. Polacy bronili się jednak bardzo zaciekle, a wyrównaną rywalizację przerwał gol, strzelony przez wspomnianego wcześniej Zdzisława Lewandowskiego. Jak się okazało, była to jedyna bramka, która padła w tym meczu. Polacy wygrali z Niemcami 1-0. W składzie wygranej drużyny polskiej znaleźli się m.in. Kazimierz Burgacki, Marian Gadaj, Hibner Ryszard, Kazimierz Jurowicz, Władysław Kidacki, Jerzy Kowalewski, Józef Koziołek, Zdzisław Lewandowski, Jerzy Luda, Ryszard Łysakowski oraz Ryszard Moruś. Kibice byli w szoku, Niemcy również. Jednakże po zakończonym spotkaniu SS-mani podeszli do Polaków i gratulowali im zwycięstwa. Następnie obie drużyny udały się do łaźni, a po przebraniu Polacy zostali przez Niemców zaproszeni do kantyny na kubek słodowego piwa. Sytuacja pozornej przyjaźni miała diametralnie zmienić się pod wieczór. Gdy zawodnicy przebywali w baraku, ich wypoczynek został brutalnie przerwany przez załogę SS. Jak wspomina Rajski, który grał w zwycięskiej drużynie, niespodziewanie wpadli na blok i błyskawicznie obsadzili obydwie sztuby oraz jedyne wyjście. Wtedy kilku z nich wpadło na pierwszą sztubę i zaczęli z pasją tłuc kijami znajdujących się tam więźniów, masakrując zaskoczonych i niezdolnych do ucieczki. Było to nic innego jak brutalny odwet, który Niemcy wzięli na polskich zawodnikach. Podobno ta kaźń trwała kilkadziesiąt minut, a Niemcy nie skończyli jej, póki nie skatowali każdego ze znajdujących się w baraku Polaków. Jak się Państwo na pewno domyślają, kolejne mecze rozgrywane w Grossrosen miały już zupełnie inny przebieg. Po pierwsze, nie towarzyszył im żaden entuzjazm ze strony Polaków, który został zastąpiony poprzez strach wynikający z ewentualnej wygranej. Presja w obozie była i tak wystarczająca. Nikt nie miał zamiaru dodawać sobie więcej cierpień, nawet za powiew wolności. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panie Justynę Stopińską i Annę Unruk-Cichoń, a ponadto panów Marcina Smajka, Piotra Luberę, Damiana Dziedzica, Adriana Martynowicza, Piotra Bulicę, Jana Strzeszka, Huberta Walasa i kanał Good Times Bad Times, Łukasza Derę, Huberta Kędziorka, Adriana Flora, Rudolfa Miczkę, Pawła Łabno, pana Toma Whiteley'ego oraz użytkownika Kryptograny. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.